No idziemy tutaj. Zbióreczka! Falcik, witam drugiego dnia. Przerwa, dogoniłem moją grupę, bo zgubiłem. Drugi dzień łowów. Mamy chwilowy przestój, czekamy na oprowadzającą osobę, która będzie nas w łowisko zawiezie. Jesteśmy od miejsca jakieś swojego tego od Pińczowa jakieś 30-40 km. Jeszcze nie wiem, jakie to będzie łowisko. Nie dopytywałem się, nie jest to chyba istotne. Grupa sokołów dzisiaj. Wczoraj była grupa jastrzębi z sokołami, z rarogami. Mieszana, dzisiaj już taka typowo sokołowa. Więc lecimy. Falcik. Witam w drugim dniu naszych łowów z sokołami. Dzisiaj, tak jak tu już kolega Łukasz powiedział, gościmy na terenie Kołowieckiego Szarak Stopnicy. Niektórzy mieli tu już możliwość polować, wiedzą, że bażant jest. Teren jest dosyć przystępny. Jedno, na co nie mamy wpływu, to jest pogoda, ale mam nadzieję, że nie będzie, wraz z upływem dnia będzie coraz lepiej. Na razie nie jest źle. Wiemy, grupa pomorska wie, że we mgle też się da latać. Także pogoda jest dobra, bo bardzo dobra. dzisiaj jest dobra pogoda, także proszę tylko w trakcie polowania o dyscyplinę, tak jak to było w dniu wczorajszym. Nie rozchodzimy się jedną grupą. Pracuje jeden, maksymalnie dwa psy, jest stójka. Zachowujemy ciszę, ponieważ te bażanty wyciekają przed nami, jak głośno się rozmawiamy. Wszystkie te rozmowy można przenieść na dzień, na wieczór, wtedy będzie też ku temu okazja. Także... No i co ty masz porobić? Stój. Także co, no życzę wszystkim miłego dnia, skutecznych, udanych łowów. Falcik. To może takie krótkie omówienie, jak to podpowiem, jak to wygląda mniej więcej polowanie. Tu jest grupka w zasadzie obserwatorów, tak? W miarę zwarta. Ja trochę się odłączyłem od grupy, no ale to ja na innych warunkach trochę się odłączyłem. Tutaj kręcę akurat materiałek, dlatego tak. Jak to mniej więcej wygląda? Tam osoby, które okładają pole razem z psami, dwa psy pracujące i osoba, która będzie puszczała ptaka, no i oczywiście opiekunowie psów, tych co okładają pole, i tu reszta grupy w miarę zwarta, tak żeby sokół się gdzieś tam nie rozdzielał, bo jak każdy rozejdzie się po polu, to później sokół też nie wie, kogo się za bardzo pilnować, bo gdzieś tam jedna osoba stoi tu, jedna tam, a tak jak jest w jednej grupie, to sokół mniej więcej wie, kogo ma się trzymać, czyli tego gdzieś tam swojego sokolnika, nie? A jak każdy się rozpiesznie, zaczynają się ludzie rozchodzić na polu, to wtedy sokół głupieje za bardzo i nie wie, gdzie ma, skąd będzie, czy tam wylatywał bażant, nie? Łukasz, jak wygląda polowanie z sokołami? Jak wygląda przebieg? Żeby polowanie z sokołem było skuteczne, muszą zaistnieć trzy czynniki, a mianowicie musi być dobry pies, który odnajduje zwierzynę ukrytą w terenie i ją wystawia. Drugim czynnikiem musi być sokół, który w tym momencie po rozkapturzeniu, czyli po zdjęciu tego kapturka, wznosi się do góry w miejscu, gdzie pies wystawia bażanta, którego znalazł. I trzeci czynnik musi być taki, że w momencie, kiedy dostanie pies komendę naprzód, wypłasza bażanta, nie ma w najbliższej odległości
jakichś zakrzaczeń, zadrzewień, w których bażant mógłby się bezpośrednio schronić. Jest co najmniej około 20 do 50 metrów otwartego terenu. Wtedy sokół w locie pionowym w dół, czyli w tak zwanym pikowaniu, zmierza do bażanta. Jeżeli jest sytuacja, że może go złapać od dołu, czyli chwycić go szponami za pierś, to jest najbardziej skuteczna metoda przy sokole. Łapie go za pierś, ląduje z nim na ziemi, no i tam kończy swoje dzieło. Dobrze, ma na otwartym, powinna mieć. Chyba, że nie dociągnie. To już ten, Jakub, Łukasz ma tam sztukę, ale już nie ma. A my mamy git? Dziękuję. Zobacz, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Sukces z starą samicą, 13-letnią. To najlepiej cieszy. Piękna sprawa. Natomiast jeżeli takiej możliwości nie ma, ponieważ na przykład bażant leci bardzo nisko nad trawami, a sokół nie jest samobójcą, więc też nie będzie ryzykował uderzenia w te trawy, próbuje go złapać od góry albo próbuje go, tak mówimy to w naszym tutaj języku sokolniczym, że kopie bażanta, czyli z dużą prędkością uderza w niego, próbując wybić go z toru lotu. Jeżeli ma taką możliwość, nawracając, próbuje na niego usiąść i skończyć swoje dzieło. Ale trzepnięcie. Dobra, grupa się rozstawiła. Teraz sokół 2 ataki miał, zamarkował. Teraz grupa się rozstawiła, będzie puszyła tą kępę. Aż się do momentu, aż się coś wyrwie. Sokół czeka. Ale ładnie. Tam się ogarnia z wędrowną, a reszta idzie już dalej. Kolejne wystawki z psami tutaj przedrzesują pole. Idziemy dalej, nie ma co tracić czasu. Tak, krótka, nieplanowana przerwa. Krzysiek puścił ptaka, ale się oddalił. Poszedł tutaj za kępę, nie w tą stronę co trzeba. Poszedł po ptaka. Najgorzej, bo pies stoi. Tutaj jesteśmy na końcu tej kępy. Dosyć taka długa. Tam gdzieś stoi pies, sokół w powietrzu, ale oczywiście nie tam gdzie trzeba. I no czekamy na razie. No, grupa czeka. Drugiego ptaka nie można puścić. Wiadomo, i no tak to właśnie wygląda czasami. Ale spokojnie. Zaraz się rozkręci może. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Dobra, sokół na ziemi. Łukasz puści sokoła, akurat żeby stójki nie zmarnować.
podejście taktyczne. Sokół nabiera wysokości. Długo trochę się zrywała, ale tam nic strasznego. Za 3 minuty. Trzeba postać, poczekać, ale ładnie, szybko wyszła. Już dosyć ładny pułap. No. Jest chyba tam jeden. O! Kogoś się wyrwał, ale będzie. Znowu za krzakami. Ajajajajaj. Moim zdaniem bardzo krzak, a samica wyszła krzak w górę. No i to właśnie tak właśnie widać, że nic nie widać. Kępa i oczywiście wszystko jak się zrywa to w drugą stronę i leci za kępę. Sokół jak nie złapał, powinien wyjść, znaczy powinien, z reguły wychodzi gdzieś na powtórkę. Jak wyjdzie to dobrze, jak nie wyjdzie no to trudno, będą musieli ściągnąć sokoła i wtedy następny będzie leciał, czekał na kolejną turę swoją, nie? Ogólnie ciche polowanie jest. Raczej staramy się zachować ciszę, żeby nie płoszyć niepotrzebnie tych bażantów, które one tu siedzą. Wczoraj było takie głośniejsze polowanie z jastrzębiami. Trochę, to te bażanty się zrywały w zasadzie spod nóg. No ale jak jest taka grupa i nawet się głośniej gada, to te bażanty po prostu wiedzą, że no są ludzie, no coś się dzieje, to one wtedy szybciej wyrywają się i zwyczajnie psują akcję, nie? Dlatego zachowanie ciszy na polowaniu z sokołami jak najbardziej, nie? Jesteśmy na górce, przejechaliśmy na drugą miejscówkę, bo tam obeszliśmy, no ja wiem, ze 2 km może dookoła, zmieniliśmy miejscówkę, teraz jesteśmy, akurat weszliśmy na górkę, profesor puszcza, tam dalej stoi pies, no zobaczymy jak to wyjdzie, będzie ładny widok z góry jest, tak jak mówię, grupa stoi tutaj. Osoby puszczające, no i ja trochę się tutaj wybiłem, ale też muszę mieć dobre miejsce. Profesor puszcza zaraz sokół, żeby tylko nabrał wysokości. Będziemy trzepać krzaki. Ale pięknie. Ale ją wygiwał. Takie cwane bażanty. Grupa stała. I się po grupie spod nóg wyrwały 2 bażanty. Nie ruszyły się w ogóle, dopóki sokół nie szedł. No. Tu jest ciekawe znalezisko. Piasek wykopany. Sporo piasku wykopane i dziurka. Tam coś mieszka. Śmieszne. Wow. Następny ważny. Jest związany, ale już za góry. Dobra, lata sok. Wyszła.
Ty to znowu mała chuda, a ja znowu wysoka. I wiesz, Ale jak ten jastrząb się kurwa chce normalnie zapolować na niego? Jeszcze nie miałem takiej sytuacji, znaczy takie sytuacje miałem, ale nie miałem tak, żeby mi, wiesz, żeby nie wrócił z ptakiem do domu, nie? Za gruby. jeszcze. I to sporo za gruby. Jak już jadrze przy kapturze, to już za gruby. Z czym on się tam wspiął? Z jastrzębiem, ale nie dotknęły się. Na szczęście. Taka samica to co, wzięłaby go pod pachę i poleciała z nim w cholerę. Tam pomiędzy się, bo on tak wyciąga. Komentarz jakiś dodatkowy? Było zajebiście. Ładnie Nie było widać sokoła. Nie było widać, nie? No, miała ponad 150, no bo pokład chmur jest powiedzmy ze 130 metrów, to i nie było widać 150. Myślę, że na pewno było ładne zejście, podwiązanie, przełożenie w powietrzu. Na końcu jak przyszedłem, no już po prostu Bażant był martwy. No, było pięknie. Uciekał. Aj! Cwany. Ale jest, pięknie. Bażant nie widzi w ogóle sokoła. Jest. Ale ładnie. Ale nie się.
koleżanki i koledzy. Zakończyliśmy drugi dzień wspólnych łowów z sokołami. W dniu dzisiejszym nasze ptaki łowiły 5 bażantów. Było bażanta w tym łowisku. Myślę, że atmosfera była fajna. Jeżeli chodzi o dyscyplinę, dziękuję. Bardzo poprawna, także jestem zadowolony. Dzięki temu też mamy taki sukces, jaki mamy. Cieszy przede wszystkim to, że komplet ptaków mamy na rękawicy i wracamy wszyscy, że tak powiem, z dobrymi humorami.